Dobra. No wiem. Idziemy na styk, kurczę. To mi za 5 pójść, nie? Się lekko podjeżdża. Lekko z tym się podjeżdża, bardzo lekko. Tak myślałem, o tu w lewo jedziemy. Tam w lewo, no. Czyli dalej będziemy się przebijać
something that I can't ignore. It's everything I'm looking for. I feel so Jest tu przejazd? No jest, tutaj. No, tutaj. This might sound crazy. Let's take a drive out to the beach. This ukulele needs to be out by the sea. And I can't imagine wanting more. It's something that I can't ignore. It's everything I'm looking for right now. I feel so alive. Never felt so right. Feel so alive. I feel so alive. Dobrze. Kochani, jesteśmy pod Wielką Krokwią. Byliśmy. Wyjeżdżamy, to znaczy sprowadzamy rowery, bo jest troszkę stromo, ale bardzo dużo ludzi jest. Tam do góry jest Krokiew, Wielka Krokiew. Później ją wam pokażę z innego ujęcia. Mój pomysł. Kochani, przełożyłem kamerki przez kraty. I tam właśnie jest Wielka Krokiew. A tutaj jest wejście. Tutaj jest wejście na Wielką Krokiew i kupuje się bilety. Feel so alive. I feel so alive. Gdzie? Opa! Ryk. Następny jest popek. To u Państwa te rowery? Tak? Dobra, to tak, kaski były i tutaj jest na telefon, tylko to jest moje, bo ja sobie to wziąłem. Umowę macie może? A nie masz umów. Ja mam, sorry. Już daję. Siemaneczko. Właśnie oddaliśmy rowery. Od razu już ktoś po nas je przejął. I wracamy na parking samochodowy. I sobie takim fajnym deptaczkiem śmigamy z górki, z prawej strony. Fajnie było. Było bardzo fajnie, naprawdę. Także fajnie, bo przejechaliśmy wszystko za nią bez problemów. Było trochę ludzi. Do samego przejeżdżaliśmy też przez Polanę Srążyską, gdzie jest parking do wejścia pod Giewont. I tam ogólnie w przestrzeni kilku kilometrów w lewo i w prawo na ścieżce. Jak ktoś chce przyjechać z dziećmi, to piękny plac zabaw. O, na przykład. Bardzo dużo ludzi tam chodziło w tym momencie. Ania, powiesz coś? Jak było? Super. Fajnie było? Nie spodziewałam się, że dam radę, szczerze mówiąc. Jak na pierwszy raz jestem usatysfakcjonowana. Ania też ogólnie
Na rowerze jakoś dużo nie jeździ, ale staram się ją wyciągnąć. Niekiedy ona mnie wyciąga i tak sobie razem jakoś jeździmy. Ania zaliczyła jeden upadek. Ania raz miała małą kraksę, ale nic się jej nie stało. Wyszła cało, nawet nie zajęknęła, nawet nie było ała. Fajnie, no. Przypuszczam, że na moim unibike'u z oponami 40 mm miałbym problem tam przejechać. A tutaj na tych górskich fajnie to szło naprawdę po tych skałkach, kurczę, elegancko. No i przełożenia były dobre, bo nie było problemu z podjazdami. Także też możemy śmiało Wam tą traskę polecić. Tutaj są 3 opcje, dobrze pamiętam, jedna jest chyba pół godziny, druga 3 godziny, trzecia 6 godzin. I można sobie od zakresu czasu wybrać dla siebie, no myśmy wzięli tą 3-godzinną. No tak mniej więcej nam wyszło razem z przystankami, tam gdzie piliśmy dobrą kawę. Pyszna była. Pyszna była ta kawa. Auto zostawione koło Heart of Amaro. W sumie dobre miejsce. Tak, parking mamy koło restauracji Heart of Amaro. Czyli chyba Amaro, ten taki słynny nasz polski kucharz. Nie jest Szef daleko, kuchni, nie jest przepraszam, daleko szef w kuchni. sumie, żeby wrócić po samochód, nie? Także śmigamy zaraz tutaj w tłumy zakopianskich turystów. Trzymajcie się, pa!